Cześć, mam na imię Paweł, mam 23 lata, a w styczniu tego roku pojechałem na Bliski Wschód. Moim celem było dojechać do irackiego Kurdystanu i poznać ludzi oraz tamtejsze tereny. Jestem fotografem, filmowcem, ale przede wszystkim autostopowiczem. I to właśnie z tej perspektywy pokażę Wam mój świat. Świat niezapomnianych kadrów i autostopu. Zapraszam na 16 odcinek tej serii. Pięknie, miasto, tam wschodzi już słońce od mojej prawej strony. I ile było stopni w pokoju? Zobaczmy, jakieś 8 stopni, więc ja się jeszcze muszę iść umyć w zimnej wodzie. Zaczynamy nowy dzień. Dobrze, a więc tu rzeczy moje są wszędzie porozwalane, na wszystkie możliwe strony świata. Generalnie już mniej więcej znam plan na dzisiaj, co zrobię. Dzisiaj pójdziemy 12:30, ponieważ dzisiaj jest piątek. I piątek jest takim tutaj dniem świętym. Dzisiaj idzie do kościoła, w tym przypadku do meczetu, więc pójdziemy do meczetu. Całe miasto, całe tutaj całe miasteczko się będzie schodzić, więc ja też pójdę. Potem pójdę sobie zobaczyć jeden wodospad niedaleko i potem pójdę na zachód słońca na górę, która jest przede mną, na zachód słońca. Więc to jest taka góra, która jest na samym szczycie wszystkiego, więc będzie fajnie. A tak to jutro chyba pojadę zobaczyć jeszcze jeden wodospad, ale no. O, muszę stąd wyjść, bo zimno tu jest strasznie. Jest 9 stopni tutaj w pokoju. Albo 10 już może teraz. Ale no, nie jest to ciepło. Nie jest za ciepło. Ugotowałem sobie wodę w garnku, wymieszałem sobie ją z zimną i się myłem z rana. Wieczorem już nie miałem na to siły, nie miałem pomysłu. Próbowałem wszystkiego, ponieważ tutaj jak się włączy za dużo kontaktów, zapalę światło w 3 pokojach, to wywala korki. Więc tu trzeba naprawdę, jak chciałem się umyć w łazience, to wszędzie indziej powyłączałem światła. Naprawdę ciekawie. Dzień rozpoczynam od śniadania w Xaneden Cafe. Kupiłem sobie śniadanie. Na początek zupka przyszła. Zobaczymy, co przyjdzie potem. Tam przynosi. Spas. Jak widzicie, typowe śniadanie. Chleb, jajka, sery, miód i różne dżemy. Totalna mieszanka wielu smaków. Super. Co spas? Główną religią w Kurdystanie jest muzułmanizm. Ludzie są tutaj bardzo wierzący i chodzą do meczetu za każdym razem. Tym razem miałem możliwość wziąć udział w salacie, czyli modlitwie. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على Ksiądz, który prowadzi salat, nazywany jest imamem. Jego zadaniami są prowadzenie modlitw
udzielanie ślubów czy dokonywanie pogrzebów. Byłem właśnie tutaj na mszy w Akrze, w meczecie i tutaj ksiądz, nie wiem czy mogę go nazwać księdzem, ale opowiadał m.in. o tym, że Iran jako sąsiad atakuje tutaj ich tylko dlatego, że są Kurdami, ale muszą zostać dla nich dobrzy, że muszą być dobrymi ludźmi. Generalnie ciekawe doświadczenie. Pierwszy raz byłem na mszy takiej. What's the name of that flower? Nergis. Nergis. And grows in the mountains around here? Yes. Everyone buys it. I saw on the streets everywhere. So in here, it's like a woman doesn't give hand to the other. Ah, Our okay. religion, no. Ah, okay. That's why we are, and they don't give. Ah, okay. Just only his husband. Okay, I'm not husband because I try to say hello. Yeah. Like I just have like this habit. I don't think about it, you know. Yeah. I just like hello. Yeah. But I gave hand and you know. Chciałem tutaj się przywitać z żoną, tutaj mojego kumpla, ale tutaj w religii jest tak, że tylko można męża dotykać. Więc no, pani mnie grzecznie odmówiła. Dolma. Dolma. To jest jagnięcina. Tu mam takie jakby listki, w środku jest ryż. Bierzemy sobie to do środka. W ten sposób. I very good. I really like it. Jak w każdym kurdyjskim domu je się na ziemi. I takie są fajne zawsze plastikowe obrusy. Jest jeszcze ten specjalny kurdyjski chleb. What's the name of this bread? Naan. 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 Naan, like in India. They also have naan in India. Naan. Chlebek naan. Co chwilę robię komuś zdjęcie, a tu idziemy do wodospadu. Zobaczymy. Akurat w centrum miasta jest wodospad, więc mega wygodnie. Wodospadzik, całkiem. No i to było na tyle z wodospadu. Powiem szczerze, było zdecydowanie lepiej niż się spodziewałem. Szczególnie, że jednak tutaj dużo osób bardzo chodzi. Dzisiaj jest też taki dzień, gdzie dużo tutaj turystów z Kurdystanu przyjeżdża z innych okolicznych miast, żeby tutaj ten wodospad zobaczyć. A dodatkowo ten wodospad jest w samym tak naprawdę centrum miasta, więc bardzo łatwo tutaj dotrzeć i zobaczyć sobie ten wodospadzik. Ale nie ukrywam, zadowolony jestem bardzo z tych zdjęć, co udało się zrobić. 30-40 minut i będziemy na górze. O, dawno autobusu nie widziałem. Bro, how long until we go up? 40 minutes, okay. You know everyone here. Come on, Grandpa. I'm tired. Na koniec dnia wyszliśmy na górę, na której mieścił się starożytny zamek, stojący wysoko nad całym miastem. Aktualnie jest to popularne miejsce spotkań dla mieszkańców. Zdecydowanie niesamowite miejsce. Myślę, że ten zachód słońca był naprawdę fajny. Wczoraj byliśmy na zachodzie słońca tam na dole, a jutro pójdziemy na górę tam na drugą stronę. Czyli będziemy mieli raz, dwa, 3 punkty. 3 punkty na wschody słońca odhaczone. Naprawdę mi się podoba, jest to masa śmieci, niestety, ale widzę, że część osób trochę zbiera. Zgaduję, że po prostu można trochę kasy odzyskać za butelki czy coś, ale generalnie jest tutaj bardzo dużo syfu i osiołkowego gówna, ale to akurat na wozie, więc o to się nie ma co przyczepiać. Ale póki co mój chyba już 5. albo 4. dzień w Kurdystanie. Podoba mi się. A tu jest Michał.
Michał Podonowski with you. Michał Podonowski. Taki piękny zachód dzisiaj był. To ale widać meczet, w którym byliśmy. O, a ja śpię dokładnie tutaj. Ja śpię w tym miejscu. This is very nice. Na wieczór poszliśmy do herbaciarni. To tutaj wieczorami przysiadują mężczyźni, pijąc litry słodkiej herbaty, paląc papierosy i oglądając mecze piłki nożnej. Dzień dobry, kolejny dzień chyba już 19 dzisiaj podróży. I chcę dzisiaj pojechać na wodospad, nad wodospad Geli, coś takiego, Gelisane to się nazywa. 30-40 km stąd, jakieś 40 minut drogi. I generalnie tam dostałem informację, że muszę uważać, ponieważ tam czasem Turcja atakuje pozycję PKK. Zastanawiam się, czy nie wziąć sobie taksówki, aczkolwiek zobaczę jak będzie szło, czy będzie w ogóle szło. Ponieważ ja będę się trzymał tylko głównej drogi, pójdę do wodospad, nie jest daleko od głównej drogi i wracam, no. A nie będę się jakoś tam zapychał, pchał jakoś głęboko od głównej drogi, nie będę się jakoś daleko pchał w te góry, więc spróbuję pojedynaczo, nie chce mi się na razie jeść, pojadę i cisnę z powrotem tutaj do Akra, jutro już idziemy dalej. Zostało mi jakieś powiedzmy 10 dni. Tutaj w Iraku, maksymalnie myślę 10 dni, więc zastanawiam się, być może odpuszczę sobie całkowicie Sulejmanie, pojadę do Erbilu, zostanę tam z parę dni, pojadę do Amedi, zahaczę jeszcze, jutro pojadę na kanion tutaj niedaleko i będę już wracał w stronę Duhoku, żeby pojechać do Turcji i już kierować się w stronę Gruzji na samolot powrotny za 20 dni. 20 dni mam do powrotu. 21, ale równie 3 tygodnie, ale to jednak jeszcze mam trochę do przejechania tych kilometrów, więc zobaczymy. W najgorszym wypadku po prostu pojadę do Hakkari, wezmę autobus do Van, z Van wezmę autobus do Hopa i wrócę już prosto do Gruzji. Kilka opcji jest, zobaczymy jak to się rozwinie. Autostopem wyjechałem z Akry. Miałem podwózkę już do głównej drogi prowadzącej przez góry w stronę wodospadu. Zaraz pas. Daj. Tu jest takie miejsce, jadę dalej. Zaraz po wyjściu złapałem kolejnego stopa. O, mam stopa. Assalamu alaikum. I go Gali Shale. I just go that road. I go there. Yes. Okay, super. Plecaczek. Very nice. Pan, który mnie wziął, jest żołnierzem. Stąd karabin i kamizelka na tylnym siedzeniu. Okej. Spas. Jest. Tam no good. Nie będzie wodospadu. W końcu. Pan żołnierz odradził mi ten pomysł. Powiedział, że są tam wojska i żebym tam nie jechał najlepiej. No dlatego daruję sobie ten pomysł. Wróciłem tutaj, gdzie jestem, do tego mini resortu. Tutaj widzę fajną miejscówkę na zdjęcie, więc porobię sobie zdjęcia. Potem to jest most i pójdę sobie tutaj
chwilę posiedzę, zrobię parę zdjęć i wracam do Acre. Porobię 3 zdjęcia, wodospadu może nie zobaczę. No generalnie gdyby mnie tam żołnierz nie odradzał tego, to bym pojechał, no bo jakby ja wiem, że tam są te wojska, ale że tak powiem, myślę, że by mi nic nie zrobili. Ale z drugiej strony nie ma co kusić losu. Tutaj idę, przejdę przez to i będę sobie robił parę fajnych zdjęć. A tak Fujifilm XS20 sobie radzi do góry nogami. W pełnej wodzie daje radę. Naprawdę świetny ten zestaw, bardzo go lubię. Assalamu alaikum. Do góry sobie podjeżdżam taksówką, bo inaczej bym szedł chyba z godzinę. Niby 2 km, ale tak pod górkę, że ciężko. Zapłacę 10 zł, a nie będę musiał drołować nie wiadomo ile. O, to jest najpopularniejszy model taksówki. Toyota Corolla. Coś się rozwaliło i muszę ostatni kilometr z buta cisnąć, a zapłaciłem jak za całość. No dobra, niech stracę. There is my friend. Hello. So we are going to the Trinity. Yeah. It has been made for 50 years straight. O, tutaj pan robi herbatę od 50 lat. Assalamu alaikum. Hello. Miałem butelki dopiero chłopaka. Pan robi naturalny chlebek. Tu jest taki piec, cała pracownia. Tu się wypiekają chlebki. O, tutaj pan robi. O, tutaj pan robi chlebek. Wow. I tak się właśnie wypiekają chlebki. O, i tu się chyba już zrobił. O, i gotowy chlebek. Zaraz pas. Bro, what was the name of that bread? None. Naan, just naan. Naan. Just like Kurdish naan is made. None. I saw it for the first time. Like I saw it on the photos or videos before, but it's the first time I see it, you know, in real life. Yeah, I see. So I'm very happy to see it. Oh, and carpets everywhere. It's as easy to buy water as carpet on the street. A my teraz idziemy do jego brata, ponieważ ja muszę się ogolić. Na zero broda, na bardzo krótko głowa. Zobaczymy. Pierwszy raz pójdę do barbera w swoim życiu. On tu zna wszystkich. Z każdym macha, z każdym się wita. To będzie mój pierwszy raz u jakiegokolwiek barbera. A u fryzjera to nie byłem od gimnazjum. Hello. Nice How are you? Very good. It's gonna be my first time ever in barber. I never been before. It's my first time. Czymy. Pierwszy raz w życiu. So I want no beard, like zero and very short. Tak. To będzie przed. O, i nowy ja. Przed i po. Very good. Thank you so much.
Naprawdę, takich włosów to ja w życiu nie miałem. Lakieru na włosach nie miałem od dawna, ale wow, zarąbiście, mega. Aż się spojrzę sobie. No, elegancko. Baba Berber. Naprawdę coś niesamowitego. Sztos robota. Okay, thank you once again. It was very nice. Polecam. Thank you. Zaraz pas. How do you call this? Lafa, taka przekąseczka, kanapeczka. Już nasza druga w tym momencie. Na koniec dnia postanowiliśmy wejść jeszcze na ostatnią górę. Nasz ostatni punkt widokowy w Akrze. Ready to go up? Yes, ready. The biggest grandpa. Mikhail Podunov. Michał Podonowski, yes. Michał. So now they are preparing for Nauruz. Yes. Nauruz, it's called Nauruz. After. And in 20 of March. Yeah, 20 March. Tutaj 20 marca jest taka wielka ceremonia. I to szykują już miesiąc wcześniej. Budują schody. Tu potem w marcu wszyscy chodzą z pochodniami po wszystkich górach dookoła. A tu jest Acre. I flaga. I tak powoli dobiegał końca mój ostatni dzień w Acre. Było deszczowo, ale nadal pięknie. Pora jednak szykować się do dalszej drogi. Właśnie tutaj ta część miasta po prawej stronie ma prąd, po lewej właśnie znowu przed chwilą zgasło. U mnie w pokoju jest całkowicie ciemno. Odszedł parę minut, dobrze, że zdążyłem wziąć prysznic. Tutaj częściowo są. Tu jest na przykład prąd. Tam jest prąd, ale tu już na przykład na dole nie ma. Więc ciekawe. To jest chyba póki co najdłuższy taki moment, w którym tego prądu nie ma dłużej. Generalnie w momencie jak nie ma prądu, to ja nie mam ogrzewania z grzejniczka mojego małego. Więc póki co jestem ubrany w koszulkę termoaktywną i w kurtce siedzę i w czapce. I w sumie jest mi ciepło. Więc jak będę musiał tak do jutra usiedzieć, to dam radę. Bo jest mi w sumie cieplutko mimo chyba 10 stopni. Spodenki mam akurat krótkie, bo w nogi mi nie jest zimno. Ale meczet generalnie się świeci na zielono. A teraz jest całkowicie włączony. Tam generalnie jest więcej prądu, a tu go nie ma. Oprócz jedynie pojedynczych świateł, które pewnie są na jakieś swoje niezależne źródła prądu. No tak to jest. Życie w Akrze i generalnie życie w Kurdystanie. Tutaj prąd raz jest, raz go nie ma. Raz jest, raz go nie ma. I trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Byłem zobaczyć też korki, czy przypadkiem nie wywaliło, bo tutaj w mieszkaniu jak się korki, jak się włączy za dużo, nie wiem, powiedzmy włączę sobie światło w 4 różnych miejscach i nagle włączę w 5, to może mi po prostu strzelić prąd. I muszę wtedy wszystko włączyć, zejść na dół, włączyć korki jeszcze raz. No, czekamy, kiedy wróci prąd. W sumie ja już mogę iść spać, ale chciałem jeszcze sobie popakować rzeczy na jutro, więc... W momencie jak założyłem czołówkę, prąd wrócił. Więc ciekawe jak na zewnątrz. O, na zewnątrz, o, po lewej stronie wróci prąd. O, właśnie zobaczyliście, jak prąd wraca. No, to było dłuższe, ale jest git. Więc testuję swoje spodnie, pakuję rzeczy i jutro cisnę dalej. I to by było na tyle w tym odcinku. Tymczasem zostaw suba i widzimy się już za tydzień. Cześć! New man.
Yes. Hello, Michael Podunowski. Hello. This is very nice. Yeah.